Witam wszystkich na swoim kanale Daria w Polsce. Chciało mi się trochę ponostalgować i powiedzieć Wam o swoich przemyśleniach na temat, na zrobienie jakich rzeczy odważyłam się tylko po przeprowadzce do Polski, no można tak powiedzieć, dzięki Polsce. No w ogóle życie na emigracji nie jest takie łatwe i różowe, jak czasami nam się wydaje, albo nam by tego się chciało. I oczywiście każdy emigrant, każda osoba się zmienia pod wpływem otoczenia, pod wpływem tego kraju, w którym teraz mieszkam. I bardzo proszę o napisanie w komentarzach, bo wiem, że ogląda mnie nie tylko z Polski, na jakie rzeczy odważyliście, na zrobienie jakich rzeczy odważyliście tylko po przeprowadzce do innego kraju. W ogóle tak się nie zastanawialiście, że no to jest możliwe. I wypisałam dla siebie takie rzeczy. I zaczynamy. Pierwsze, co wydaje mi się jest takie najważniejsze, co dostrzegłam, to nie taka zmiana, na co naprawdę się odważyłam w Polsce, to znaczy na bycie sobą. Ja jestem taka, no jaka ja jestem i może to jakoś głupio brzmi, co to znaczy na bycie sobą, ale po latach uzależnienia od takiej opinii publicznej, no ponieważ to jest na Ukrainie bardzo ważny i wpływ tej mitycznej opinii publicznej wciąż ma znaczenie i tak gwałtownie trudno się przestawić na coś innego i być sobą, nie bać się tej opinii publicznej i nie żyć według oceniania albo z chęcią dostać jak najlepsze oceny i po prostu powiedzieć, że ja jestem. No, trudno być sobą, dlatego że ciągle jesteś oceniany. Na Ukrainie teraz mówię o tym. Jesteś ciągle oceniany i krytykowany nawet przez obcych osób, którym zawsze naprawdę nie możesz dogodzić. Nie podobają się, nie wiem, twój makijaż, ubranie, twój tryb życia, nie wiem, twoja opinia, twoje zdanie w ogóle nie ma znaczenia, bo ta osoba zawsze z chęcią wyrazi krytykę, własne zdanie i oczywiście najlepiej o ciebie wie, jak musisz układać sobie życie, jaki tam zawód musisz mieć, jaką znaleźć pracę, no i tak dalej. Robiłam takie nagrania wpływ Związku Radzieckiego na wychowanie Ukraińców, tam Homo Sovieticus. Więc też polecam, tam dokładnie opowiadam o takiej opinii publicznej, dlaczego to ma znaczenie, dlaczego można być uzależnionym od tego i bycie sobą jest no, w tych postsowieckich krajach no, nie zawsze na rękę człowiekowi, powiedzmy tak. No dalej o tym, na co się odważyłam i to jest teraz ważną częścią mojego życia, to na prowadzenie YouTube kanału. Naprawdę nigdy nie zastanawiałam się nad tym, że będę blogerką, zwłaszcza nagrywała filmiki w obcym języku. To w ogóle jest takie coś dziwnego i nieoczekiwalnego, ale oczywiście to jest też dzięki Wam, dlatego że wiem, że uwielbiacie albo Wam się podobają filmiki obcokrajowców o Polsce, tam o wrażeniach, zdaniach, przeżyciach i tak dalej. I wydaje mi się, że to naprawdę ten YouTube kanał też istnieje dzięki temu, że mieszkam w Polsce, bo tak sobie zastanawiałam się i nie wyobrażam, żeby, nie wiem, jakiś tam Anglik, Amerykanin oglądał filmiki obcokrajowców o życiu w Polsce. Wydaje mi się, że może to jest taka trochę polska cecha Polaków.
Nie wiem. No i po drugie, co jest też takie najważniejsze, że jesteście tak dobrze nastawieni na nas, na blogerów opowiadających o życiu w Polsce. No, prawie za mało dostaję jakichś tam negatywnych komentarzy. Wydaje mi się, tak przyjmujecie te wszystkie filmiki, tak odbieracie, z chęcią, z szacunkiem do ludzi, do tej pracy i tak dalej. Też kiedyś miałam YouTube kanał wcześniej w języku rosyjskim, aby pomóc tam rodakom w przeprowadzce z jakimiś tam informacjami ogólnymi o tym PESEL-u, jakichś tam papierach, karcie pobytu i tak dalej. I to było absolutnie bez sensu dla mnie, bo zawsze dostałam tylko jakiś tam negatyw. Wszyscy ode mnie jak najlepiej wiedzieli, jak wszystko zrobić, jak załatwić wszystkie papiery, więc to było bez sensu w przeciwieństwie do polskiego YouTube kanału. No i oczywiście zaczęłam nagrywać jeszcze po polsku, aby ćwiczyć mówienie i przed egzaminem, i teraz to już dzięki YouTube'owi poznałam i ludzi, i poszerzyłam swoją wiedzę o Polsce, bo nagrywam nie tylko takie swoje zdania i przemyślenia. I oczywiście to pomaga mnie w utrzymywaniu pewnego poziomu języka polskiego. Dalej też na co musiałam się odważyć i znaleźć w tym choć jakiś sens, to powiem tak, nauka języków obcych. Jak już powiedziałam o polskim, to znaczy nauka języków obcych. Od razu powiem, że na Ukrainie języki obce nie potrzebne w pracy, zwłaszcza w pracy, ale tak jak całe nasze życie jest zależne od pracy, bo więcej czasu spędzamy w pracy, to znaczy i tak jakby w życiu to niepotrzebne. Raz na rok wyjechać na wakacje, to nie musisz tam znać język tam angielski czy niemiecki w stopniu zaawansowanym, dość tam jakiegoś minimalnego poziomu, aby z ludźmi się normalnie dogadać. A w Polsce to ma znaczenie, to ma sens, bo bez języków obcych, zwłaszcza angielskiego, normalną pracę to już naprawdę trudno znaleźć. Mówię tam o Krakowie, o takich dużych miastach, bo nawet teraz w małych polskich firmach ten język angielski jest wymagany. I nie chcesz po prostu nawet poświęcać tyle czasu i wydawać tyle kasy na jakieś tam niepotrzebne rzeczy. Jak już powiedziałam, aby wyjechać na wakacje i przez tydzień tam dopytać się, ile tam kosztuje bilet, albo jak złożyć zamówienie w restauracji. To jest bez sensu. A tutaj odważyłam się najpierw na język polski, zobaczyłam, że to jest możliwe, to idziemy dalej, teraz pokonam. To dla mnie to naprawdę jest, bo mam walkę z językiem angielskim, z polskim. To nie była walka, to była to bardziej jak pasja, jak najszybciej się nauczyć, aby więcej, jak najlepiej poznawać ten kraj i nareszcie normalnie rozmawiać z ludźmi. Takie. Co dalej chciałam powiedzieć? Nie wiem, jak to normalnie, jak to jednym słowem można określić, ale powiem tak, że chęć do poznania świata i podróżowania. To nie jest tak, że w ogóle wcale nie chciałam ani podróżować, ani poznawać ten świat, ale mieszkając na Ukrainie byłam tak trochę niby jak zdemotywowana. Oczywiście ze względów finansowych, bo wyjazd na wakacje za granicę jest nie do osiągnięcia, powiem tak. I oczywiście ze względów biurokratycznych, bo musisz załatwić wszystkie papiery, wizy, jakieś tam zaświadczenia z pracy, z banku, i tak dalej. To jest o wiele, wiele trudniej niż to jest w
Polsce. To po pierwsze. I po drugie, w Polsce mamy tyle rzeczy do poznania, do zwiedzania, nie wiem, do kochania, że nawet nie musisz wyjeżdżać gdzieś tam za granicę, aby mieć tyle wrażeń, aby polepszyć swoją wiedzę, poszerzyć swoją wiedzę, poznać historię. No naprawdę, nawet wyjazd do pobliskiego miasta, z Krakowem, jak byliśmy w Tarnowie czy w Zakopanem. Nie wyobrażam teraz, jak mogę bez tego żyć. Że jakiś weekend już czekam, kiedy będzie tam ładna pogoda, można tam usiąść do pociągu, do autobusu i tam w prawie parę godzin już jesteś jak niby na wakacjach i nie jest to aż na tyle drogo. Można zawsze wynająć normalny apartament albo pokój w hotelu, czy jakiś taki prywatny. No wydaje mi się, na dzisiaj wystarczy takich rzeczy, na które się odważyłam i naprawdę wydaje mi się, że to tylko dzięki przeprowadzce do Polski. Nie wiem, jakby to było w innych krajach europejskich, czy są tam potrzebne takie języki tak dużo, bo na przykład teraz mam nową nauczycielkę z języka angielskiego. Ona zna i angielski, i rosyjski, ona jest z Azerbejdżanu, zna azerbejdżański, turecki, chiński, jeszcze tam jakieś, ja już nie pamiętam, i na szybko ona tutaj studiuje i na szybko znalazła pracę dzięki tym językom, chociaż wydaje się turecki, chiński, w Krakowie, gdzie są Chiny, gdzie tam Kraków, ale nie, tutaj jest to potrzebne i no, może masz nawet takie poczucie własnej wartości dzięki temu, że to jest potrzebne, bo na Ukrainie naprawdę, ile języków nie nauczyłeś, szkoleń, ile nie miałeś, to zawsze będzie jakiś powód, aby powiedzieć tak, musisz jeszcze się szkolić, wszystkiego się nauczyć, aby nie mieć jakiejś tam podwyżki. No, czekam na Wasze komentarze. Dziękuję, że oglądacie mój kanał i zapraszam do kolejnych odcinków. Pa!